Witamy Was w kolejnym odcinku Rozmów na Offroadowym Szlaku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie dość kontrowersyjnym, dość ciekawym, który jest popularny w ostatnich czasach i poprzemy to własnymi doświadczeniami, a mianowicie porozmawiamy sobie o modyfikacjach nowych samochodów. Ja jestem Karol. Ja jestem Bartek. I lecimy z tematem. Bartek, mamy nowy samochód. Idziemy do salonu, kupujemy nowy samochód. Oczywiście rozmawiamy o samochodach terenowych. Wybór mamy, bym powiedział, że dość mocno... Taki. Obkręt. No dobra, 4 z tego to są pick-upy, powiedzmy. Ale nie no, już zaczyna się teraz robić coraz gęściej, bo zaraz będą Chińczyki. Tak, no ale dobra, w tym momencie mamy 4 pick-upy, mamy 250, mamy Wranglera, mamy Bronco, mamy G-klasę. I Neosa? I Neosa, tak. No to mamy więcej. Istotnie. No to jest 5 plus 4 pick-upy. No dobra, no to mamy kilka modeli. Tak. Mamy kilka modeli i możemy sobie nimi pomodyfikować. Wiadomo, że są jeszcze auta, które aspirują na terenówki, ale terenówkami jeszcze pełnoprawnymi nie są, więc zahaczymy o nie, ale to niekoniecznie będziemy je brać za wzór. No to dobra, kupujemy, myślę, że dobrym przykładem jest chyba najbardziej sprzedażowym w tym momencie na polskim rynku, czyli Hilux i Ranger. To są takie... Jeżeli chodzi o pick-upy, to tak, no bo to jest tak naprawdę z 80% rynku. No i 250, nie? To też jest taki... No to jest nowy samochód, no tak. Ale jest to zapośredniczone przez salon, czyli salon często daje po prostu propozycję taką, że możemy ten samochód zakonserwować od spodu, kosztuje to X, po czym nie jest to robione u dealera w ASO, tylko po prostu jedzie sobie do partnera takiego ASO i tam jest taka modyfikacja robiona. To znaczy generalnie gwarancje na elementy lakiernicze jest to dość, bym powiedział, kontrowersyjna sprawa i to taka dość, bym powiedział, różna, dziwna i tu różne dziwne rzeczy z tego wychodzą, ale modyfikacje typowe, czyli zmiany zawieszenia, zmiany kół, zmiany dokładki, nakładki, podkładki, etc., etc., etc. Dobrze. Może to ustrukturyzowując w jakiś sposób. To, co my możemy uzyskać z salonu, to jest zazwyczaj jakaś pula modyfikacji takich mało inwazyjnych. Czyli jeżeli chodzi o pick-upy, na pewno w salonie możemy sobie doposażyć to o czapkę. To po prostu jakieś tam nadbudowę, taką nadbudowę. Ona będzie najczęściej jakaś laminatowa, bądź jakaś inna systemowa, jakieś alukaby i tak dalej. Tego typu rzeczy możemy sobie w salonie zamówić. Tak. I jest to tak naprawdę dla Was najbardziej bezpieczna opcja modyfikacji. No bo dostajecie samochód taki, jaki sobie zamówiliście. Jest to objęte pełną gwarancją. Jeszcze ewentualnie wyciągarka w to wchodzi, nie? Czasami. Tak. Niektóre punkty dealerskie takie usługi też oferują na różnych samochodach. Ale bądźmy szczerzy, sama nakładka, poza tym, że macie świadomość i większą przestrzeń pakunkową, która jest teoretycznie zamknięta, czyli jak bagażnik, jest to najbardziej niepraktyczna modyfikacja. Znaczy praktyczna, niepraktyczna. No wejdź tam do końca. No potrzebujesz generalnie karła. Tak, albo szufladę od razu do tego, co też większość dealerów oferuje. No tak, no ale jest to ten. No i takie coś bez problemu możemy zrobić. No ale co z rzeczami aftermarketowymi? Czyli powiedzmy, zdecydowaliśmy się, że kupimy sobie gołe auto i będziemy sobie modyfikować na własną rękę. Możemy coś takiego ciepnąć? Oczywiście, że możemy coś takiego zrobić. Po prostu musimy mieć świadomość konsekwencji niektórych naszych wyborów. No dobra, no ale gdzie jest konsekwencja przy wyborze na przykład do montażu takiej nakładki? Zaznaczam pierwsza wersja, czyli nie modyfikujemy otworów oryginalnych, po prostu montujemy to do oryginału. To znaczy, jeżeli chodzi o samą nakładkę, to ona w żaden sposób nie wpływa. No. Zresztą w pick-upach i tak jest tak, że na tę przestrzeń za kabiną pasażerską i tak nie mamy gwarancji lakierniczej, blacharskiej, bo to jest przestrzeń użytkowa i to jest auto do pracy. Czyli generalnie rzecz ujmując, możemy sobie to modyfikować w każdy dowolny sposób. Tak, jak potrzebujesz wywiercić otwór, żeby sobie tam wkręcić oczko, no to sobie wiercisz otwór, kręcisz oczko i to jakby nie ma wpływu na gwarancję, załóżmy tam, nie wiem, dachu, drzwi, błotników przednich maski. Czyli ni to nakrętki, czy coś też nie ma najmniejszego problemu. No to okej, no to temat mamy rozwiązany, czyli jeżeli ją pomalujemy Raptorem, czy Raptorem Cobrą, czy Linexem, czy inną powłoką poliuretanową, też nie powinno być żadnego problemu. A raczej wręcz będziemy mieli na plus, bo nam to nie dłużej zgnije. Tak.
Tak, no to też jest to, że praktycznie wszystkie pick-upy u nas są dostarczane z takimi plastikowymi wytłoczkami. Z wanną, Z taką wanną. Ja rozumiem, dlaczego to jest. Bo to jest tanie. To jest tanie, klienci sobie to chwalą, bo tam później można sobie kersherem wjechać, wymyć wszystko, wypłukać. Jak ktoś sobie jeździ na polowania samochodem i później po prostu ma tam to, czego wszystko, by nie chciał mieć. czego by nie chciał mieć, co się zaśmierdnie po 2 dniach, to po prostu może sobie to szybko doprowadzić do porządku. Posiadanie tej wanny wiąże się z tym, że ona wpada w mikrodrgania i przez co może Nawet nie mikro. No może wam wytrzeć po prostu powłokę lakierniczą bez problemu. Podstawowy problem jest taki, że wy nie widzicie, co się tam dzieje, a samochody półroczne mają już tam poprzecierane warstwy zabezpieczające i już zaczyna wyłazić goła blacha. Po 2 latach jest to już taka dosyć istotna korozja. Natomiast jeżeli nie zrobicie z tym nic przez 10 lat, to będziecie mieli dziury na wylot po szyciu. Więc też trzeba brać to pod uwagę. No ale dobra, teraz już określiliśmy jakby kwestię pick-upów i tych takich najprostszych modyfikacji, ale co na przykład z zawieszeniami? Bo to jest największy, to jest nasz offroadowy tak jakby początek. I opony. Przyjmuje się, żeby jeździć autem w terenie, taki entry level, no to jest lift 2 cale, rozmiar większe koło. To jest coś takiego, co mocno nie ingeruje w własności jezdne samochodu, w sensie, że to większe koło nie spowoduje, że to auto będzie zamulało. Ten lift też nie spowoduje, że tam jakieś elementy układu napędowego będą miały większe obciążenia, więc jest to taka częsta modyfikacja, jeżeli ktoś już buduje samochód pod offroad, pod wyprawy. No tak, ale mówimy o to w miarę racjonalnym rozmiarze koła, bo jeżeli na przykład do auta, w które wyjechało na 31 wsadzimy 35 czy 37, no to już się zaczyna dość problematyczna sprawa. To jest jasne. No tutaj od strony gwarancji raczej nie będzie litości. No nie, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Pod kątem oczywiście układu napędowego. Nie? Tak, ale patrzmy też na jedną rzecz, że też może być taki problem, że ubezpieczyciel może nam nie wypłacić odszkodowania w razie jakiejś kolizji, wypadku i tak dalej, jeżeli uzna, że ten element był winą. No, są pewne historie sporów prawnych, gdzie tego typu kwestie były podnoszone. Nie mam wiedzy w tej kwestii, żeby jasno powiedzieć, czy nigdy to nie było jednoznaczne, bo to musi być udowodnione. Każdy przypadek jest rozpatrywany przed sądem, a jest to proces cywilny, więc tak naprawdę wynik jest niepewny. Pewne jest to, że będzie to trwało. No tak, w Polsce nie mamy prawa precedensu, o czym musimy pamiętać. Możemy się wspierać pewnymi wyrokami, ale w takim przypadku niekoniecznie musi być to identyczny przypadek jak wcześniej, bo sytuacje drogowe są różne. No tak, ale tutaj też mówimy o sytuacji, która się tyczy wszystkich samochodów. Czy on będzie miał 20 lat czy 2 miesiące, to tak naprawdę robiąc taką modyfikację, możemy natrafić na ten sam tak, dokładnie. No i tutaj mówimy o kołach, czyli zmienić felgi sobie możemy na wzór taki tak naprawdę, jeżeli jest homologowana i jeżeli jest w tym samym rozmiarze, czyli mówimy tu o szerokości, średnicy i ET. Jeżeli mówimy o tych wszystkich wymiarach, jeżeli będzie tutaj spełniała warunki producenckiej homologacji i będzie to felga homologowana, no to naprzód. Tutaj nikt nie może o nic rzucać, ale opony na przykład w tym samym rozmiarze z homologacją, jeżeli jest homologowana, możemy sobie zmienić. Tak, czyli możemy sobie po prostu zmienić bieżnik. Jeżeli auto nam salonowo wyszło na oponach typu AT bądź HT, co też się często spotyka. Tak, normalnie. Także możemy sobie zmienić ten bieżnik na bardziej agresywny typu RT czy typu MT, jeżeli uważamy, że taki potrzebujemy. W tym samym rozmiarze nic do tego nie ma gwarancji. Nie ma. I jeszcze trzeba pamiętać, że większość opon Extreme nie ma homologacji drogowej. Przede wszystkim opony, które są diagonalne, nieradialne i tutaj musimy się też zagłębić, jeżeli chcemy bardzo ciężko jeździć w terenie, ale uparliśmy się, że zostaje ten sam rozmiar, żeby po prostu się nie wkopać. Nie? Tak, to mając pick-upa pakujecie sobie komplet takich kół na pakę i jedziecie do terenu na oponach homologowanych, przekładka i wtedy się bawicie. No, widziałem taką ekipę, która tak jeździła właśnie Gladiatorem i nie było z tym, był Gladiator, już go nie ma. I właśnie w ten sposób robili, ale jest jeszcze temat, no to mamy teraz liftowanie zawieszenia. No i tutaj się robi historia trudniejsza. Znaczy ja miałem tutaj historię prostą, bo na przykład jeżeli chodzi o Forda w aktualnym Rangerze w Raptorze, jest to modyfikacja, która jest również oferowana przez ASO, przynajmniej niektóre, i można sobie sprężyny srebrne jednej firmy
zamontować w ASO. O, no to Tylko, że to jest zestaw liftujący plus 30 mm, więc to jest takie No dobra, ale jeżeli to robi ASO, czyli możemy założyć, że jest to w zgodzie z producentem, czyli na to też nie będziemy tracić gwarancji, jeżeli zrobimy to w ASO, bo aftermarketowo już może być różnie, mimo że to jest ten sam model. Może być różnie. Może być tak, może być zaakceptowane, może być niezaakceptowane. No ale to jest, wiesz, to też jest ta historia, która jest z wymianami oleju. To znaczy to nie jest już w tej chwili tak, że jeżeli chcemy sobie częściej wymieniać olej, to musimy ten olej też wymieniać w ASO. Nie? Możemy to zrobić sami. Czyli jest interwał przeglądowy, który definiuje producent tam na 20 000, 30 000 kilometrów, 15, 45. zależy. A jeżeli mamy ochotę sobie zmieniać co 7, 8, 10 tysięcy kilometrów, no to też możemy to zrobić poza ASO. No jest to tak naprawdę prosta czynność serwisowa. Teoretycznie tak, no w tym wypadku akurat nikt nie będzie miał pretensji, no ale w takim przypadku sprężyny to już jest, wiesz, to już jest element, który jest na stałe, nie? Tak, Tylko że wtedy oleju się musimy trzymać normy, no a tutaj jest, no musi być ta sprężyna konkretna, nie? Tak. Drugi przypadek, jaki miałem z Isuzu, które też modyfikowaliśmy, też to był samochód nowy, tam wjechało zawieszenie dwucalowe, czyli to był pełny komplet. Resory do tyłu, amortyzatory, polibusze, do przodu też cały coilover był, włącznie z wahaczami górnymi, które muszą być, żeby zachować geometrię zawieszenia w tych wartościach, które są prawidłowe dla tego samochodu. I tam tak naprawdę odwiedziłem dealera, zapytałem co jak będzie, proszę napisać maila w tej sprawie. Napisałem maila, dostałem zwrotkę na piśmie, że owszem, mogę taką modyfikację wykonać, nie wpływa to na warunki gwarancji wszystkich elementów samochodu, oprócz zawieszenia, no bo to jest oczywiste. No właśnie musimy się też posłużyć tą wartością, bo musimy wiedzieć, że modyfikując pewną część nie tracimy gwarancji na cały samochód, ale na dany element na przykład. Tak. Czyli, bo auto się składa z ilość tam podzespołów. Dziesiątków tysięcy elementów, tak? No tak, ale możemy to też tak jakoś ustrukturyzować, że mamy elementy powiedzmy związane z silnikiem, jego sprzętem, z napędem, czyli skrzynia rozdzielcza, reduktor, wały, mosty. No i zawieszenie to jakby są takie trzy elementy, które sobie tutaj rozpatrujemy. No bo patrząc teraz tak, jeżeli na przykład kupujemy nowe auto, montujemy sobie, załóżmy, lift, zawieszenia, koła i snorkel i w tym momencie możemy stracić gwarancję tak naprawdę na wszystko, co istotne z tymi trzema elementami. Bo układ napędowy możemy stracić gwarancję. No jeżeli zamontujemy większe koła, no to zakładam, że to jest inne niż zaleca producent, czyli możemy tracimy gwarancję na układ napędowy, tracimy gwarancję na układ, znaczy na wszystkie łożyska tak naprawdę i tak dalej, co jest częścią eksploatacyjną, więc to jest takie różne. Ktoś może jeszcze doczepić się na układ hamulcowy, bo przecież większe koło, nie na to zostało homologowane i snorkel sam z siebie też jest przecież elementem... Teoretycznie zmienia warunki pracy silnika. Tak? Teoretycznie, praktycznie rzecz ujmując, nie są to duże zmiany, jeżeli to są w ogóle silniki, które nie są atmosferyczne. Tak. No przy silnikach turbodoładowanych nawet widziałem ostatnio jakieś testy na amerykańskim kanale, gdzie było ze snorkelem, bez snorkla. Po prostu 10 minut przerwy tylko na zasadzie odpinamy rurę od fabrycznego boksa, później zapinamy tę rurę z powrotem do snorkela i różnica była na poziomie błędu pomiarowego. 2 koni mechanicznych przy zakresie gdzieś tam 220-250 koni. No także to nie mamy tak jakby żadnej różnicy, no ale wiadomo, że jest to kijek, którym może ktoś chcieć po prostu nas uderzyć, jeżeli będzie jakiś problem. Może podnieść to samo przy montażu wyciągarki, bo zazwyczaj ta wyciągarka nam przysłania jakieś chłodnice. Tak, no chyba, że ich klimatyzacji, może w zależności od budowy samochodu, to może być intercooler. Tak. To może być chłodnica główna, wodna. No i to po prostu może powodować, że gwarant podniesie, że nie ma takiego oddawania ciepła i przez to się coś tam może... Tak, może być taka historia, więc to trzeba mieć wszystko na uwadze. No wiadomo, może jakieś tam pierdółki typu, nie wiem, montaż jakichś pokrowców, czy takie pierdoły, ale nie, bo ludzie wszystko, ludzie pytają, no na to akurat nie będzie. Ale jak jest na przykład z bagażnikiem dachowym, bo to też jest ciekawy temat. No to wszystko jakby zależy. Ale załóżmy w dwie wersje.
Pierwsza wersja. Montujemy je w fabryczne otwory. Znaczy w fabryczne gwinty, które są powiedzmy poddane relingiem. Tutaj jest różnie w samochodach, bo są takie, które wymagają tego, żeby jednak się dostać od środka, zrzucić pod sufitkę, bo są tylko otwory na wylot. Ale one istnieją. Krawędzie mają zabezpieczone antykorozyjnie i tak dalej. My po prostu w te otwory wkładamy nasze śruby mocujące do bagażnika. Wolna droga, tak? Jeżeli jest to Hilux, gdzie nie ma otworów, bądź jest to Ranger poprzedniej generacji, no dobra, mówimy o nowych. No dobra, no ale załóżmy, wiercimy otwory. Że tamten też może być jeszcze na gwarancji, nie? No albo już chyba nie. Ale dobra, nieważne. No są jeszcze te przedłużone gwarancje, ubezpieczenia ale i tak. tak dalej. No to wtedy nie, bo musimy wiercić w dachu. Tak. I teraz jest pytanie, bo niektórzy twierdzą, że bo to jest takie inwazyjne, bo to przecież nie wiadomo co i tak się stanie. No. Ale to jest technologia producenta. No jeżeli w tym samym modelu, czyli tak jak w Rangerze poprzedniej generacji w Wildtracku występowały relingi, gdzie jest otwór w dachu i w innych wersjach, które relingów nie miały, tego otworu nie ma, no to tak naprawdę jest to technologia producenta, bo my musimy ten otwór po prostu wykonać. No tak. Koniec pieśni, tak? To nie jest tak, że jak jest w niektórych Toyotach czy innych samochodach, że są w dachu, odkręcamy relingi i tam są już otwory gwintowane, obsadzone w jakiś sposób. W starszych modelach tak było, bo w nowszych to już jest, w nowszych jak widać jest różnie. Co mamy przykład dnia wczorajszego, gdzie trzeba było wiercić po prostu w dachu 8 otworów, żeby to zrobić dobrze, żeby ten bagażnik był w odpowiednich miejscach i się trzymał. No i wtedy to już jest problem, bo tracimy na powłokę lakierniczą gwarancję na dachu. No właśnie, tutaj ja nie mam takich osobistych doświadczeń, nie wypowiem się jasno w tej kwestii, co tak, a co nie. Bo jest takie podejście, że jeżeli naruszyliśmy jakiś element, tracimy gwarancję na ten element. Natomiast jeden z klientów mi mówił coś takiego, że jeżeli zrobię dziurę w błotniku na przykład, bo sobie zamontuję snorkel, to tracę gwarancję lakierniczą na cały samochód. Czy moim zdaniem to już się opiewałoby o problem ze strony znaczy już o jak to się nazywa, o prawo konsumenta. Bo teraz jakim prawem na przykład, jeżeli ja montuję snorkel na prawym błotniku, to dlaczego jeżeli mi na przykład była źle pomalowane lewe drzwi, które nie mają związku z tym żadnego, jakim prawem miałbym tracić gwarancję na to, nie? Na element, którego nie dotykałem. Tak, no bo fajnie niektórzy biegają sobie i machają mieczykiem, jacy to oni nie są fajni i w ogóle, że wszystkiego nie wolno, ale okazuje się, że też są do tego prawa. Albo na przykład, nie wiem, stanie się coś, bo będzie źle zmontowany błotnik z drugiej strony i będzie na przykład docierał o lampę. No to jest wina producenta. No tak, natomiast mówię, tutaj nie mam osobistych doświadczeń i nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest, że tracimy tylko na ten element, który przewierciliśmy, czy naruszyliśmy, czy na całą powłokę lakierniczą na całym aucie. No oczywiście kolejnym takim tematem modyfikacji, których my byśmy jako offroadowcy chcieli bardzo zrobić, a niestety nie zawsze można i w zasadzie to chyba nie można, albo można, tylko trzeba mieć odpowiedni, nazywa się zderzak. Z przodu, z tyłu. No, ten tylny to powiedzmy, że jest taki bardziej otwarta sprawa, tak? Tak, bo są takie, że są dokładki, na przykład, że jest zderzak, jest dokładka nad zderzak jeszcze. Za zderzak. No, nie usuwasz zderzaka. Rozwiązania są różne, natomiast zaczynając od takich najprostszych, które też w salonie doposażycie wszelkiego rodzaju orurowanie, które jest po prostu dostępne, można to sobie zainstalować, wyjechać takim samochodem już z salonu jako nowy, albo dołożyć później. One mają homologację drogową. Mogą być po prostu nośnikiem lamp, które dodatkowo tam sobie zamontujecie. I to jest kolejny temat z lampami. Bo one tak naprawdę one nie robią jakiejś różnicy pod względem dzielności. Znaczy wręcz troszeczkę ją ograniczają, bo tam się zmniejszają te kąty natarcia. O rurowanie tak. No. A to rurowanie ze względu na to, że ona musi spełniać warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest mocowane tak, powiedziałbym, rachitycznie. Na pół gwizdka. Tak. Znaczy tak, że ja bym tego tak nie zostawił, ale ma tak być, on ma se latać tak. w ogóle. No po prostu przy kontakcie z niechronionymi uczestnikami ruchu ma się to poddać i nie zrobić takiej dużej krzywdy, niż gdybyśmy to tam zastrzałami do ramy
przykręcili i żeby jest to było jeszcze mocne. jedna część, którą sobie przypomniałeś a propos oświetlenia, mianowicie modyfikacja układów elektrycznych albo dokładanie tego, bo tak, de facto są auta, na przykład z grupy Forda, które mają możliwości modyfikacji, już sam producent w ogóle zakłada, że ktoś będzie modyfikował albo dokładał dodatkowe elementy do instalacji elektrycznej i tam temat jest rozwiązany prosto. Tak, jest 6 auksów i to załatwia sprawę, one są opisane, one są w instrukcji, jakie te obwody są w stanie podać prądy na poszczególne odbiorniki. Tam jest prosto, kable wyciągnięte, możesz do nich podłączyć, jest wszystko. I to jest świetne, to jest genialne. Niestety mało który producent to robi. I następne, ale na przykład są auta, w których nie ma. W Jeepach też tak było, w Wranglerach, nie? Też auksy są. Nie. Wydaje mi się, że były. Nie, a nie w tym, a nie w Ineosie? Nie wiem. W Ineosie też są. No to jest paru, których tak generalnie robię. W Jeepach chyba coś było, coś mi świta. Możliwe. Czy mogła to być opcja po prostu do wyboru? Może coś takiego było. Nie mówię, że nie, bo coś mi świta, że coś taki był podobny element. No i teraz jest pytanie, no co dalej z takimi autami, które nie, bo na przykład Toyota. Nie ma czegoś takiego. No nie ma czegoś takiego. Nie istnieje. No, oczywiście aftermarketowo są rozwiązania od prostych carlingów przez jakieś tam auxbimy. Carlingi to jest dramat. No. Przez auxbimy, które jakby nam już zarządzają, robią to samo co ten aux w Fordzie czy w Ineosie, tylko że jest to dokładane urządzenie. Mała skrzyneczka, druga skrzyneczka pod maską, gdzie jest zespół przekaźników, bezpieczników. Znaczy nie, no to są słuszne, tylko jak podejdzie do tego producent, czy to na przykład, jeżeli byłaby jakaś awaria, czy na przykład nie zrzuci tego na to, tylko moim zdaniem też jest kwestia udowodnienia, że akurat ten system miał wpływ. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo taki niejednoznaczny temat. Znaczy my to podłączamy i tak bezpośrednio pod akumulator przez zabezpieczenie. No dobra, znaczy ja wiem. Główne, robiąc to oczywiście nie na partyzanta. Znaczy my to tak robimy, ale wiesz, niektórzy to robią totalnie na partyzanta, bezpośrednio LED i w ogóle oni by wtyczkę to zrobili tak, żeby łączyli dwa kabelki i je skręcali, nie? Tak, i zawinęli plastikową izolacją. Mówmy o rzeczach, które są robione. No tak, ale to nadal uważam, że to będzie temat, który będzie rozwiązywany i tak indywidualnie. Tak. Myślę, że to po prostu każdy ten przypadek będzie. No i niestety. Ale dobrze, rozwijając temat, do czego to może doprowadzić? To znaczy, jeżeli urządzenie startuje, czy w sensie ty wchodzisz do samochodu, odpalasz silnik, to powiedzmy, że takie urządzenie ma wpływ, że ci leciutko, nie wiem, jest jakimś odbiornikiem, więc trochę ci zabiera prądu z akumulatora, więc jest spadek napięcia, więc samochód ci może, nie wiem, dłużej na rozruszniku pracować, dłużej się świece będą grzały, nie wiem. Znaczy kwestia jest taka, że w tym momencie mamy tak dopracowane wiązki elektryczne, że w nowych samochodach rzadko spotykają się awarie. Bo to jest taka najprostsza i najgłupsza awaria w nowych samochodach, która może doprowadzić naprawdę do spalenia całego samochodu. Mówię o fabrycznych wiązkach, tak? Ale jeśli by się taki przypadek wydarzył, no to już jest znowu rozpatrywane, indywidualnie, nie? Bo to ktoś ci powie, że obciążenie to tamto. Chociaż jeżeli podłączysz do źródła prądu, jako elektryka, nie masz za bardzo jak wejść na inną część wiązki, chyba że podłączasz się do tej wiązki. Ale nie. Ale jeżeli nie podłączysz do tej wiązki, to możesz tylko i wyłącznie zepsuć źródło prądu. Znaczy powiedzmy, że jest tutaj pewne pole, jeżeli montujemy dodatkowe oświetlenie i chcemy, montujemy sobie jakąś jedną lampę w bagażniku bądź z przodu samochodu i chcemy, żeby ona się nam zaświecała razem z długimi światłami, więc musimy mieć ten sygnał od długich świateł. Tak, i wtedy jest ingerencja w wiązkę. Ale bez tej ingerencji to nie będzie problemu. Tak. No i tak, są lampy, które mają homologację, jak się dowiedziałem, które mogą być złączone razem ze światłami drogowymi. Nie jest ich dużo, ale są takie na rynku, także też jest. Czyli słuchajcie, reasumując całą sprawę. Generalnie modyfikacje w tych nowych samochodach są możliwe, są do tego części, ale musicie pamiętać o konsekwencjach tego wyboru. Tak. I dla Was najbezpieczniejszą drogą będzie zamówienie tych modyfikacji, które oferuje sprzedawca samochodu, żeby one po prostu wyjechały, ten Wasz samochód wyjechał już od razu z tymi modyfikacjami, bo wtedy macie pełne pokrycie. Nie? Ale nigdy nie będzie taki fajny. Nigdy nie. Będzie, nie będzie, okej.
Natomiast co do innych modyfikacji, no, po prostu występujcie na piśmie, nie bójcie się tego, żeby po prostu zapytać, z tymi ludźmi porozmawiać. Ja też z drugiej strony, będąc jakąś tam osobą, która sprzedaje takie modyfikacje, też mam do czynienia ze sprzedawcami tych samochodów i oni na przykład mówią takie rzeczy: proszę podjechać, żeby nasi chłopcy tam z serwisu zobaczyli samochód, jak to fajnie może być zrobione, żeby albo wręcz jak moje auto zostaje gdzieś tam na jakimś serwisie, no to ja później mam 10 telefonów, że to wygląda tak, a nie inaczej i jak to jest zrobione, co jest zrobione. Także to też są często ludzie, którzy się motoryzacją interesują i ich to też w jakiś sposób bawi, że, Tak, i jednak, że mogą coś takiego zobaczyć. Tak, jedna kwestia, ASO to nie jest wyrocznia. Tam też pracują ludzie. Tak, i pamiętajmy, że są modyfikacje, które możemy zrobić inaczej, niejednokrotnie lepiej niż ASO, bo wiele osób jest skazanych i jest z przeświadczenia, że ASO, koniec, kropka, oni tak powiedzieli, tak ma być. No ale z drugiej strony niekoniecznie musi tak być, bo może być inaczej. Można to zrobić inaczej, można to zrobić lepiej, można to zrobić gorzej, ale jakby bądźmy świadomi i bądźmy otwarci na to. No, ASO nie jest wyrocznią, fabryka nie jest wyrocznią. No to tak. też... Wcale auta, które wyszły z fabryki, nie są najlepszym rozwiązaniem, bo fabrykę się niejednokrotnie poprawia, w zależności do czego potrzebujesz samochód i jak potrzebujesz go zmodyfikować. Jesteśmy tego najlepszym przykładem, że tak jest opcji mnóstwo. Także mam nadzieję, że Wam pomogliśmy, to Wam uświadomiliśmy Wam trochę, żeby się tutaj nie zamykać na pewne tematy i cóż. Jeśli czegoś nie powiedzieliśmy, to tam w komentarzach na dole. Bawcie się dobrze. Tak. To dzięki wielkie. Dziękuję.